Siema misiaczki, witam was ponownie na moim kanale w nowym filmie. Obiecałem, że będzie najpóźniej w weekend i jest niedziela, więc zapraszam was serdecznie do oglądania. Będzie coś, czego dawno nie było na moim kanale. Będzie to odbieranie kokonu od Psalmopoeus Pulcher. Strasznie się jaram tym kokonem. Matka jest cudowna, bardzo ładna. Wychowałem ją od takich chyba 3,5 dc bodajże. I teraz już jest całkiem spora. Materiał ten kręciłem kilka dni, dlatego na samym końcu będzie mały update'ik do tego, co się już stało z tym kokonem i jak wyglądają maluchy, więc serdecznie was zapraszam do oglądania całości, a nie tylko klatkowania, bo wiem, że nie oglądacie całych filmów. Statystyki tak pokazują, statystyki nie kłamią, więc wiem, że nie oglądacie. Mniejsza z tym. Pokażę wam, jak wyglądało odbieranie tego kokonu. Mam nadzieję, że uda się nakręcić też mamusię, żeby wam ją pokazać. Pamiętajcie, trwa konkurs. Komentarz najbardziej plusowany wygrywa. Zapraszam do poprzedniego filmu. Tam są takie podstawowe informacje, jak wziąć udział w tym konkursie. Odpaliłem też Patronite. Będzie link w opisie. Oczywiście cała moja oferta też w opisie. Troszeczkę doszło maluszków dość ciekawych. Odebrałem też kokon, raczej otworzył się kokon od Monocentropus balforii. Niedługo będą L1, strasznie się cieszę z tego, bo próbowałem ten gatunek rozmnożyć od prawie roku i zawsze coś nie wychodziło, aż w końcu się udało. Jaram się niesamowicie. Jeżeli chodzi o Patronite, to będzie mi miło, jeżeli w ogóle tam zajrzycie. Zobaczycie, co mam wam do zaoferowania w zamian za pozostawienie takiej subskrypcji. Oczywiście nie jest przymusowa, kto chce to po prostu zostanie patronem, kto nie to nie, wolna wola i tak dalej. Myślę, że już nie przeciągamy, zapraszam was do odbierania tego kokonu. Bęk! Zanim zaczniemy odbierać kokon, to chcę wam pokazać, jak to wygląda. Widzicie, on jest tutaj, jest naprawdę duży. Przygotowałem sobie dwie pensety, jedną większą, drugą mniejszą. Samica go trzyma, ale bardzo długo on był przyczepiony dość wysoko. I teraz widzę, że on zaczął opadać, czyli moim zdaniem, jak w przypadku innych kokonów zauważyłem, robi się coraz cięższy i jest szansa, że już tam są nimfy jedynki. Jestem bardzo ciekawy, mija prawie miesiąc od kiedy go złożyła, więc mam nadzieję, że wyjdzie, będzie super. Dobra, to zabieramy się za samicę. Będę próbował go wyjąć tutaj od dołu, ciekawe czy to się uda. O, odeszło nawet gładko. Patrzcie, jaka to jest wielka kula. Jest naprawdę ogromna. No. Spróbuję go złapać. Ale się rzuciła. Cholera, nie chcę, żeby ona go uszkodziła. Więc generalnie... A też z drugiej strony nie chcę rozwalać całego tego gniazda. Dobra, mam to. Patrzcie, jest naprawdę duży. I ciężki. Byłoby bardzo fajnie, gdyby to wyszło. Za chwilę pokażę wam mamusię, a my zabieramy się za otwieranie kokonu. Dobra. Jest naprawdę ciężkawy. Ciekawe, czy to w ogóle wyszło. Bardzo się cieszyłem, bo te pająki bardzo mi się podobały. Byłem totalnie zajarany, gdy zobaczyłem Psalmopoeus Pulcher. Kupiłem ją na giełdzie. Dobra, ja już coś tam widzę. Okej, wiecie co? Są tutaj nimfy 1, ale widzę, że posklejane trochę. Więc myślę, że to był odpowiedni moment, żeby go po prostu odebrać i spróbować uratować, co się da. Holender. Ciekawe, jak to wygląda w całości. Ile sztuk uda się uratować. Dobra, patrzcie. Jest ich naprawdę dużo.
Ja zaraz to wsypię do inkubatora i sprawdzę, co się dzieje tam od dołu, bo jak kokon wisiał, to tam od dołu może być jeszcze gorzej, ale w sumie no może tragedii nie ma. Ciekawe, ile tutaj jest sztuk. One są naprawdę duże. Dobra, wysypię to sobie może w kokonie, bo widzę, że na pewno będę musiał wysypać i ratować trochę. Nie wiem, czy to będzie super dobrze widać, bo białe bardzo odbija, ale one są pozlepiane i ja teraz będę próbował je ratować. Ale już wziąłem jedną do ręki, która była zlepiona z innymi i to idzie całkiem ok, nie uszkadza się tych nimf, więc myślę, że uda się uratować ich naprawdę sporo. No tutaj zleciała taka duża grudka. Widzę, że nic nie jest zgniłe, więc myślę, że to był naprawdę bardzo odpowiedni czas, żeby je odebrać i uratować. Całkiem spoko. Myślę, że też przez to, że ten kokon tak wisiał, one po prostu mogły się pozlepiać. Jestem w sumie zadowolony. Całkiem ok, że to w miarę wyszło i myślę, że nawet doświadczenie trochę pomogło mi uratować te sztuki. Oczywiście zobaczymy, ile wejdzie na L1, bo tego nigdy nie wiadomo. Ale i tak jestem mega zadowolony. Jest naprawdę ok. Tutaj już udało mi się troszeczkę uratować. A z tym jeszcze walczę. Jak widzicie, jest ich nawet całkiem sporo. O, łapię sobie delikatnie pensetą. O, jest cała gruda. I muszę to naprawdę delikatnie porozdzielać. A tego, czego się nie da, to nie będę nawet na siłę, bo szkoda maluchów. Po prostu dam tutaj troszeczkę wilgotniej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale generalnie ja i tak jestem zadowolony. Bardzo długo czekałem na ten kokon, a każdy kokon na hodowli cieszy mnie bardzo, więc całkiem spoko. Mam jeszcze kilka do odebrania, ale to już na następnych filmach. Ciekawe, ile wejdzie na L1. Oby jak najwięcej, trzymajcie kciuki. Ale tak już jest niestety na hobbystycznych hodowlach. Ja się dopiero uczę. Tutaj intuicja podpowiedziała mi, żeby po prostu odebrać ten kokon, bo zaczął się już coraz bardziej opuszczać. Wydawało mi się to podejrzane, że samica jakoś nim nie kręci za specjalnie, tylko jest cały czas w zwisie. I tak podejrzewałem, że może się dziać tam coś złego, ale wolałem jeszcze poczekać, żeby właśnie te pajączki były chociaż nimfami, jedynkami, a nie wcześniej, żeby też nie zrobić tego zbyt pochopnie. I no udało się tym razem. Myślę, że to po prostu kwestia doświadczenia i obserwacji pająków pozwoliło mi uratować ten kokon w takiej części, że nic nie zgniło bardziej. Zabieram się dalej do roboty. A mamusia wygląda tak. Naprawdę robi niesamowite wrażenie. Taką ciekawostką jest to, że maluchy zupełnie różnią się od dorosłych. Do tego, jak te pająki rosną i pierw całe nogi, karapaks robią im się jaśniejsze, ale odwłok pozostaje aksamitno-czarny i dopiero jak już osiągają gdzieś tak 4 dc plus minus, to zaczyna on blednąć i powstaje ten oto pasek z czarną końcówką. Tak to jest calutki czarny. Jest naprawdę spoko. Szybkie informacje to dorosłe samice dorastają do 6 cm ciała, więc to jest naprawdę całkiem dużo. I do 16-18 z rozpiętymi odnóżami. Samice żyją do kilkunastu lat. Pająk ten zamieszkuje regiony Panamy w południowym krańcu Kolumbii. Żyje na porośniętych mchem drzewach lasów deszczowych. Najczęściej chowa się w szczelinach utworzonych z pnia kory. Jest naprawdę włochata, piękna i duża. Bardzo jaram się rozmnożeniem, ponieważ dość długo czekałem na to, aż ta samica będzie nadawać się do kopulacji. Oczywiście jak to psalmo, lubi sobie poskakać, więc trzeba na to uważać. Jest szybka. Ta akurat nie przejawia agresji, ale zdarzało jej się, że była agresywna. Jest zmęczona po kokonie, więc zaraz ją nakarmię. Może uda się to zrobić. Mam nadzieję. No, piękna. A, zapomniałem wspomnieć. Jad słaby, więc polecana dla osób początkujących.
które mają już jakieś tam doświadczenie z pająkami, bo ten jest naprawdę szybki. Podoba Wam się? Możecie napisać w komentarzu. Ja się jaram niesamowicie. Maleńka. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o mamusię. Mam nadzieję, że pokazałem Wam ją całkowicie. Czy ona się będzie teraz złościć na mnie? Po prostu kozak. Dobra, to odkładam mamusię i zapraszam Was do końcóweczki. Słuchajcie, tutaj już są ciemniejące te Psalmopeus pulcher. Zabawne jest to, że odebrałem ten kokon i na drugi dzień już pojawiły się nimfy jedynki. One mają jakoś tydzień. Tak, chyba to kręciłem na początku tego tygodnia. Tak mi się wydaje. Odebrałem go w idealnym momencie. Naprawdę super, że wyszło. Tutaj jest około 60 sztuk, tak bym powiedział. Niedługo będą w ofercie. Po prostu piękne. Myślę, że te 3 tygodnie i będzie ok. Niech sobie już maluchy tutaj ciemnieją. Trochę sztuk odpadło. O, tu jeszcze widzę jedną martwą. Będę musiał tutaj zaraz posprzątać, bo widzę, że wchodzi coś dziwnego na ten papier. Choć on nie jest sam wilgotny, tylko boki lałem troszeczkę wodą i ten torf był trochę wilgotny tutaj. Tak. No, więc to tyle. Dzięki za obejrzenie mojego materiału. Mam nadzieję, że podobał Wam się. Pamiętajcie, łapka w górę, ewentualnie łapka w dół. Jeżeli się nie podobał, napiszcie, co się nie podobało, co byście zmienili. Może chcecie, żeby pojawiły się jakieś pająki, ponieważ był jeden widz, który nękał mnie kilkoma komentarzami na temat pająków właściwych i one się pojawią, ale czekam, jak trochę podrosną, bo na razie ich nie widać. Ale podobno rosną szybko, więc też szybko będzie film. Jak widzieliście, Psalmopeus pulcher już powolutku ciemnieją, niedługo będą L1-kami, myślę, że za 3 tygodnie pojawią się w ofercie, więc jeżeli zamierzacie sobie kupić takiego pająka, to cierpliwości i poczekajcie, będzie mi miło, jeżeli wybierzecie moją ofertę. Niedużą, skromną, ale moją. Do następnego. Buziaki, pa!